Multimetr Keysight do testów otrzymałem dzięki uprzejmości firmy AM Technologies, natomiast multimetr GW Instek dzięki uprzejmości MER Service. Bardzo dziękuję obu firmom za długi czas wypożyczenia multimetrów. Cześć, dzień dobry, witam w laboratorium metrologii. Dzisiaj mam dla Was chyba niemałą gratkę. 3 multimetry laboratoryjne 6,5 cyfry. Keysight, GW Instek i Siglent. Bardzo dokładne, o bardzo wysokiej rozdzielczości przyrządy, no ale jednak kosztujące dosyć sporo. Wiem z komentarzy pod moimi innymi filmami i dyskusji, które toczą się czasami na forach w internecie, że część komentarzy część wypowiedzi jest taka, po co komu w ogóle takie multimetry, kto to mierzy z rozdzielczością 1 mikrowolta, w ogóle jest to bardzo drogie, wystarczy kupić zwykły przenośny multimetr za 100 zł. No, wszystko zależy od tego, jakie pomiary i na jakim poziomie wykonujecie. Do części zastosowań na pewno takie zwykłe, nazwijmy to przenośne multimetry za 100-200 zł wystarczą, ale na przykład tak jak my prowadzimy badania naukowe w ramach różnych projektów, potrzebujemy dużej dokładności, rozdzielczości, powtarzalności wyników pomiarowych, no musimy zastosować już sprzęt innej klasy i o tym dzisiaj Wam opowiem. Niezależnie więc, do której grupy osób należycie, zachęcam Was, żeby zostać do końca tego filmu, dlatego że omówię Wam nie tylko zasadę działania, pokażę, jakie rozbudowane funkcje te multimetry mają, jak się łączą z komputerem, jak tworzą cały skomplikowany system pomiarowy, ale również 2 słowa na temat zastosowanych wzorców napięcia, ultradokładnych pomiarów o rozdzielczości 1 mikrowolta czy też kilku nanoamperów. Będzie się działo, takich multimetrów jeszcze na kanale nie było, a więc zapraszam na film. Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Zanim przejdę do omówienia samych multimetrów, 2 słowa na temat ich przeznaczenia, zastosowania, cech, tego, co takie multimetry laboratoryjne odróżnia od, nazwijmy to, takich przenośnych, zwykłych, jakie często na moim kanale prezentowałem. Przede wszystkim bardzo wysoka rozdzielczość pomiaru. Na małych zakresach pomiarowych, dzięki temu, że mamy bardzo dużo cyfr, możemy mierzyć napięcia na poziomie mikrowoltów, czy też prądy na poziomie nanoamperów. To jest potrzebne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z odbiornikami o małej mocy, gdzie na przykład badamy sobie jakieś elementy czy układy elektroniczne w stanie czuwania i te prądy są bardzo małe. Tylko takimi przyrządami możemy te pomiary wykonać. Jednocześnie mamy tutaj zapewnioną przez producenta bardzo wysoką dokładność na poziomie ułamków procenta. Ja za chwilę Wam to dokładnie omówię i zobaczycie, o jakich poziomach dokładności tutaj mówimy. Kolejna rzecz to jest to, że są to przyrządy w pełni programowalne. Mamy tu do dyspozycji bogaty zestaw różnych interfejsów. Można je programować za pomocą komend SCPI, pisząc swoje własne programy lub za pomocą dedykowanego oprogramowania, a więc są one przeznaczone do pracy w bardziej rozbudowanych systemach pomiarowych, gdzie mamy na przykład kilka multimetrów, generatory, oscyloskopy i musimy synchronicznie wykonywać pewne pomiary. Ta programowalność tych przyrządów, pełna kontrola nad wyzwalaniem pomiaru, to nam tutaj zapewnia. No więc tym samym te przyrządy są przeznaczone do laboratoriów badawczych, instytutów naukowych, jakichś dokładnych pomiarów w przemyśle. Wszędzie tam, gdzie dokładność i powtarzalność wyników jest
jest niezbędna. Nie są to więc przyrządy do, nie wiem, naszych hobbystycznych pomiarów czy prac w garażu. Na pewno nie. Co tutaj jeszcze jest istotne? Są to produkty często rozwijane od bardzo, bardzo wielu lat. Ja za chwilę powiem Wam 2 słowa na temat historii każdej z tych firm i nie będę tego robił dlatego, że jest to jakaś reklama. Nie mam z tego żadnych korzyści. Po prostu myślę, że jest to ciekawe, aby wiedzieć, jaka jest historia firm, historia tych przyrządów. To są często dziesięciolecia rozwoju, prowadzenia prac badawczych nad tego typu multimetrami, przyrządami, gdzie uzyskujemy tak dużą stabilność, powtarzalność i dokładność pomiarów. I to, co jest bardzo również ważne i co cechuje tego typu laboratoryjne przyrządy, a z czym zazwyczaj nie mamy do czynienia w przypadku takich przenośnych, zwykłych multimetrów, to jest spójność pomiarowa. Czyli jest to pewna cecha polegająca na tym, że wynik pomiaru może być powiązany ze wzorcem. Ze wzorcem na poziomie państwowym, czy ze wzorcem na poziomie międzynarodowym, przez jakby udokumentowany ciąg wzorcowań, łącznie z oceną niepewności pomiarowych. Na przykład dla tych multimetrów, które dzisiaj będę pokazywał, producenci zalecają używania ultradokładnych kalibratorów Fluka, takich bardzo stabilnych referencji. To zapewnienie spójności pomiarowej daje nam to, że wyniki uzyskane za pomocą tych przyrządów w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, pod warunkiem, że pracują one w warunkach referencyjnych, umożliwia to nam porównywanie wyników między sobą, bez obawy o to, że któryś z tych przyrządów daje jakieś niewiarygodne wyniki. Wszystkie są sprawdzone, wszystkie są kalibrowane na etapie już produkcji i przez tą kalibrację właśnie mamy zapewnienie tej spójności pomiarowej. To jest bardzo ważne przy takich badaniach, jakie my robimy na przykład, bo niezależnie czy tutaj koledzy z zespołu mikroelektronicznego robią pomiary nad swoimi układami, na przykład detektorami promieniowania X i używają do tego danego multimetru, to jeżeli w Japonii nad tym samym układem pracują inni naukowcy i używają takiego samego przyrządu, no to te wyniki pomiarowe zachowują tutaj spójność i mogą być porównywane. No a z takimi pracami właśnie często mamy do czynienia, współpracując tutaj jako katedra z różnymi instytutami naukowymi czy firmami tak naprawdę na całym świecie. Więc jeżeli wypracujemy sobie jakieś procedury pomiarowe na przyrządzie, który jest skalibrowany, który zapewnia nam tą spójność pomiarową, to używając tych procedur w różnych miejscach zachowujemy spójność wyników pomiarowych. No i to wszystko, co tu powiedziałem, to jest właśnie zaleta, przewaga tego typu przyrządów, jeśli chodzi o prowadzenie pomiarów. No to przyglądnijmy się tym multimetrom nieco dokładniej. Keysight, model 34465A, koszt 9600 zł. GW Instek, model GDM 9061, koszt 5400 zł. Siglent SDM 3065X, koszt 3700 zł. Wszystkie te multimetry są multimetrami 6,5 cyfry. To oznacza, że maksymalne wskazanie tego Keysighta, wskazanie, przy którym następuje zmiana zakresu, wynosi 1 200 000. Tutaj również 1 200 000, natomiast ten Siglent zmienia zakres przy wartości 2 200 000. A więc popatrzcie, jak wiele cyfr znaczących i jak duża rozdzielczość pomiaru. Ja teraz doprowadziłem sobie tutaj napięcie stałe z kalibratora Meratronic Z183 o wartości 1 V i mierzę to napięcie z rozdzielczością 1 mikrowolta. Popatrzcie, dla dużych wartości NPLC bardzo stabilne wskazanie. No z tych wyników widzimy, że jesteśmy 18 mikrowoltów, czy 22, tak jak tu ten pokazuje, powyżej ustawionej na kalibratorze wartości, a więc bardzo dobrze. No tutaj ten Siglent chyba troszkę zawyża. A więc to jest ta, powiedzmy, główna
cecha czy główna zaleta dużej liczby cyfr. Bardzo wysoka rozdzielczość pomiaru. Dalej, liczba pomiarów na sekundę. Dla Keysight'a maksymalnie jest to 50 000 pomiarów na sekundę w takim specjalnym trybie, o którym powiem Wam później, a więc bardzo dużo. Jeżeli chodzi o GW Insteca, 10 000 pomiarów na sekundę deklaruje producent, ale czy tak jest naprawdę, to sobie zmierzymy i zobaczycie, jakie będą wyniki. Siglent natomiast podaje coś dziwnego w specyfikacji 150 pomiarów na sekundę maksymalnie. No to oczywiście nie jest prawda dla małych wartości NPLC, też to sobie zmierzymy i przebadamy. Jeżeli chodzi o pamięć, 50 000 wyników można zapisać z opcją rozszerzenia do 2 milionów w przypadku Keysight'a, 100 000 wyników dla tego GW Insteca i tutaj brak informacji, przynajmniej ja nie znalazłem w instrukcji, ile pomiarów można zapisać w tym Siglencie. We wszystkich multimetrach można zmieniać impedancję wejściową z 10 megaohmów na 10 gigaohmów, jeżeli ktoś tego potrzebuje. No i cóż, jeżeli chodzi o gniazda na panelu przednim, tutaj jest 6 i 6, Siglent ma 5. To wynika z tego, że tu w tych multimetrach są rozdzielone gniazda do pomiaru prądu na zakresie 10 A i 3 ampery, tak samo tu, natomiast Siglent ma jedno gniazdo 10-amperowe. Jeżeli chodzi o tył, również mamy te gniazda powielone, natomiast dodatkowo mamy wyjście VM Comp, czyli Multimetr Complete. Na tym gnieździe pojawia się sygnał, pojawia się taki prostokąt z częstotliwością równą częstotliwości wykonywanych pomiarów. Gniazdo wejściowe, external trigger do zewnętrznego wyzwalania oscyloskopu. Tutaj w Keysight'cie i Siglencie jest to gniazdo BNC, tu w GW Instecu DB9, no niestety jest to mniej wygodne w użytkowaniu. Wszystkie multimetry mają LAN, USB. Jeżeli chodzi o GPIB, to jest to opcja w Keysight'cie i GW Instecu. W Siglencie nie ma takiej możliwości. Dodatkowo RS232 jest tylko w tym GW Instecu. Keysight jest spadkobiercą doświadczenia takich firm jak Hewlett Packard i Agilent. Wszystko zaczęło się w 1938 roku, kiedy Bill Hewitt i Dave Packard powołali do życia swoją firmę ukierunkowaną od początku na produkcję aparatury pomiarowej. W 1956 roku HP wyprodukowała swój pierwszy oscyloskop. W 1999 roku dział związany z pomiarami został wydzielony pod nazwą Agilent Technologies, a w roku 2013 przyjął nazwę Keysight Technologies. Tak czy inaczej mamy tu do czynienia z firmą, która swoim doświadczeniem sięga początków czasów elektronicznej ery pomiarowej. GW Instec to skrót od Goodwill Instruments. Jest to tajwański producent aparatury pomiarowej. Firma została założona w 1975 roku. Na początku GW Instec zajmował się produkcją zasilaczy, z czasem poszerzając swoją ofertę. Obecnie firma w swoim portfolio ma szeroką gamę przyrządów pomiarowych, od oscyloskopów przez analizatory widma po multimetry. Obecnie jest to największa tajwańska firma produkująca aparaturę pomiarową. Siglent to chiński producent przyrządów pomiarowych. Firma została powołana do życia w 2007 roku, choć już wcześniej założyciele tej firmy wykazywali aktywność w zakresie konstrukcji oscyloskopów. Nic więc dziwnego, że dzisiaj w ofercie firmy znajdziemy szeroką ofertę tego typu przyrządów. Wprowadzenie multimetrów do katalogu produktów miało miejsce dopiero w 2014 roku. Teraz i dwa słowa na temat dokładności. Ja Wam podam tutaj dokładność jednoroczną dla każdego z tych multimetrów na podstawowych zakresach pomiarowych, przy czym podam wartości najlepsze, jakie znalazłem w instrukcji. Jeżeli chodzi o Keysight'a, dla napięcia stałego jest to 0,003%. 0,003%. Tu i tu jest podobnie, jest to 35 dziesięciotysięcznych, a więc wszystkie te multimetry mają zbliżoną do siebie dokładność na zakresie
DC. Dla pomiaru prądu wszystkie mają taką samą 0,05% dla pomiaru prądu stałego. Rezystancja bardzo dokładnie mierzona w tym Keysightie 0,004%, jak również on bardzo dokładnie mierzy pojemność 0,4%. Bardzo duża dokładność pomiaru tych wielkości. No, jeżeli chodzi na przykład o pomiar pojemności dla tego Instacka, tu mamy dokładność 2%, aż tutaj 1%. Swoją drogą jest błąd w instrukcji tutaj w tabelce, jeżeli chodzi o ten multimetr. No, napięcia, prądy przemienne, jak zawsze są nieco gorzej mierzone. 0,05, 0,06, w zależności od modelu dla napięcia przemiennego, dla prądu wszędzie 0,1%. Tak czy inaczej, są to bardzo wysokie dokładności. To są ułamki, prawda, procenta. No, to jest ważne, jeżeli mam tak dużo cyfr znaczących. Musi być zapewniona duża dokładność, tak żeby odczyt na tych najmniejszych, nazwijmy to, pozycjach był wiarygodny i sensowny i w tych multimetrach jest to zagwarantowane. Co ciekawe jeszcze powiem, że Keysight oprócz dokładności jednorocznej podaje również dokładność dwuletnią jako jedyny producent. A więc to jest cenna informacja dla nas, jeżeli rzadko wykonujemy kalibrację czy też adiustację takich przyrządów. No a kalibracja, sprawdzenie dokładności tych przyrządów no nie jest takie proste. Keysight zaleca tutaj stosowanie kalibratorów Fluka, bardzo drogich, za setki tysięcy złotych, o ile nie więcej. No ta referencja do sprawdzania tych przyrządów musi być jeszcze bardziej dokładna niż badane multimetry, a więc no nie jest to takie proste. Ja nie mam tu możliwości tak naprawdę sprawdzenia dokładności tych multimetrów i nie będę tego robił, dlatego że no nie mam kalibratora Fluka. Podpiąłem tutaj tylko poglądowo ten kalibrator Meratronic. Jak widać, no, wskazania są bardzo stabilne, ale tylko tyle mogę tutaj jakby Wam pokazać. Ta wysoka stabilność i dokładność wskazań w tych multimetrach wynika z zastosowanych do ich budowy wzorców napięcia, referencji napięcia, no, które są niezbędne dla pracy tych przyrządów, dla pracy przetworników analogowo-cyfrowych. No i tutaj w zależności od modelu, no podejrzewam, że któryś z dwóch najbardziej popularnych wzorców są zastosowane, LM399 albo LTZ-1000. Obydwa ultrastabilne wzorce napięcia o stabilności temperaturowej dla LM399 0,3 ppm na stopień, a dla LTZ-1000 0,05 ppm na stopień. A więc ta stabilność i dokładność wynika właśnie z tych zastosowanych wzorców. No, dość powiedzieć, że taki wzorzec LTZ-1000 kosztuje dużo więcej niż niektóre inne multimetry. O ile dobrze pamiętam, to jest koszt ponad 300 zł w Polsce. Co ciekawe, jeśli chodzi o wzorce, to tutaj nie ma większego znaczenia wartość czy też tolerancja na napięcie. Tutaj tolerancja na wartość napięcia tych wzorców jest rzędu 5–4%. Istotna jest stabilność temperaturowa, czy ogólnie stabilność tych wzorców, dlatego że to, jaka jest wartość wzorca, jest i tak korygowane na etapie kalibracji i adiustacji tych przyrządów przez producenta. Więc to jest jakby przez kalibrację niwelowane. Ważna jest ta wysoka stabilność, coś czego w tanich multimetrach no, nie mamy. Tak jak wspominałem, ja się tutaj nie pokuszę o ocenę dokładności tych multimetrów. Jakkolwiek zrobiłem ciekawy chyba eksperyment. Otóż dysponuję rezystorami wzorcowymi o tolerancji 0,05% i
stabilności temperaturowej 1 ppm na stopień, a więc bardzo precyzyjne, stabilne rezystory. Miałem tutaj wartości 50, 100, 500 ohmów oraz 1 kilo, 5 i 10 kilo ohmów. I podłączyłem każdy z tych rezystorów, wykonałem dla nich pomiary każdym z tych multimetrów, przy czym robiłem to w trybie statystycznym. To znaczy wykonywałem, o ile dobrze pamiętam, do 500 pomiarów i patrzyłem, jakie są rozrzuty, czyli wartość minimalna i maksymalna dla dużej liczby pomiarów. Zakładając, że mój wzorzec rezystancji jest stabilny i ta rezystancja rzeczywiście się nie zmienia, no to te rozrzuty będą wynikać jakby z powtarzalności wyników realizowanych przez te multimetry. Było to robione dla NPLC 100, czyli najwolniejszego pomiaru, najdłuższy czas całkowania, tak aby te wyniki były jak najbardziej wiarygodne. No i z moich obliczeń później wynikło, że rozrzuty pomiaru tych rezystancji nie przekraczały dla Keysight'a i GW Insteca 10 do minus drugiej ohma, czyli 1/100 ohma. Z taką powtarzalnością, nie dokładnością, powtarzalnością był realizowany ten pomiar, a więc bardzo dobrze. Dla Siglenta było nieco gorzej, 1/10 ohma dla dużych wartości rezystancji, tak jak widzicie to na tych charakterystykach. No, taki test mogłem zrobić, żeby Wam pokazać tą powtarzalność, stabilność czy wiarygodność wyników pomiarowych. I jeszcze raz mówię, żeby sprawdzić, nie wiem, dokładność pomiaru napięcia czy prądu, musiałbym mieć tu super profesjonalny kalibrator. Teraz, jakie są moje ogólne wrażenia takie z użytkowania tych multimetrów? Jeśli chodzi o wyświetlacz, to chyba najbardziej do gustu przypadł mi ten, ale tak jak mówię, to jest gust, więc dla Was może być to nieco inaczej. Siglent, jeśli chodzi o wyświetlacz i w ogóle funkcję, rozkład przycisków, jest kopią niemalże 1:1 Keysight'a, a więc tutaj jest bardzo podobnie jak tu. Natomiast jeżeli chodzi o tego GW Insteca, uważam, że ten wyświetlacz, a w zasadzie informacje tu podawane są nadmiarowe i jest to nieco przekombinowane. Zobaczycie zresztą później, jak będę robił pomiary, tutaj wiele informacji będzie się pojawiać i to się robi troszkę nieczytelne. Jeżeli chodzi o obsługę, no to mamy tutaj oczywiście te przyciski główne, klawiaturę oraz przyciski kontekstowe w tym przypadku. Podobnie jest tutaj, natomiast tu są dodatkowe dwa przyciski z boku, między innymi Escape, który pozwala nam jakby wyjść z danej funkcji. I nie wiem, dlaczego to jest tak zrobione. Czasami rzeczywiście, jak wejdzie się tutaj gdzieś głębiej w menu, to nie da się wyjść za pomocą tych przycisków, tak jak w przypadku tych dwóch multimetrów, co jest proste, tylko trzeba dodatkowo nacisnąć ten Escape. No, ktoś tak sobie to wymyślił. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że ten GW Instec ma tutaj pokrętło, tego nie mają, ale szczerze mówiąc, przez kilka tygodni użytkowania tego multimetru ja tego pokrętła nigdy nie użyłem, dlatego że obsługuje się go za pomocą po prostu klawiatury. Wiem, że nastawiając jakieś tam wartości można byłoby tego użyć, ale równie łatwo robi się to po prostu z klawiatury. Więc rzadko z tego korzystałem, no ale takie oryginalne rozwiązanie. W większości multimetry laboratoryjne, w przeciwieństwie do przenośnych, umożliwiają większą lub mniejszą zewnętrzną kontrolę nad wyzwalaniem pomiarów. Pozwala to precyzyjnie określić chwilę czasu, w której ma być wykonany pojedynczy pomiar lub częstotliwość serii pomiarów. To jest ważne w przypadku bardziej złożonych pomiarów, sterowania multimetrem przez komputer lub kiedy przyrząd pracuje jako część większego, synchronizowanego czasowo systemu pomiarowego. W każdym multimetrze jest dostępny tryb wyzwalania continuous, czyli ciągły, gdzie przyrząd wykonuje pomiary bez przerwy z maksymalną częstością wynikającą z ustawionego NPLC i AutoZero.
Tryb single to pojedyncze wyzwolenie pomiaru, np. za pomocą przycisku na panelu przednim. External, czyli wyzwalanie sygnałem zewnętrznym doprowadzonym do gniazda EXT, również jest dostępne we wszystkich badanych multimetrach. Pozwala to na pełną kontrolę chwili wyzwolenia pomiaru i wykonanie serii pomiarów o zadanej przez użytkownika częstotliwości. Możliwość ta jest wykorzystywana np. przy współpracy multimetru z innymi przyrządami pomiarowymi. Dodatkowo Keysight ma tryb wyzwalania level, czyli poziomem sygnału. Pomiar następuje wtedy, kiedy spełnione są podane przez użytkownika warunki wyzwolenia, trochę analogicznie jak ma to miejsce w oscyloskopach. Ponadto wszystkie badane przyrządy umożliwiają określenie czasu opóźnienia pomiędzy wyzwoleniem a rozpoczęciem akwizycji, liczbę próbek przypadających na pojedyncze wyzwolenie pomiaru, określenie rodzaju aktywnego zbocza dla sygnału external i inne. Wszystkie te funkcje powodują, że mamy pełną kontrolę nad wykonywanymi pomiarami, co jest szczególnie przydatne przy pomiarach zdalnych w rozbudowanych systemach pomiarowych. Podstawowe funkcje i wielkości mierzone, tak jak mówiłem, o szczegółach powiem za chwilę, ale jeżeli jesteśmy przy wielkościach mierzonych, to zobaczmy sobie na pasmo przenoszenia dla pomiaru napięcia przemiennego i częstotliwość 3 decybelową dla każdego z tych multimetrów. Keysight mierzy do 346 kHz dokładnie ze specyfikacją, tak jak jest w instrukcji. Jeżeli chodzi o natomiast GW Insteka, to tutaj jest dziwna sytuacja, bo jak widzicie, ta charakterystyka ma taką górkę, zanim zacznie opadać. I ta górka przekracza plus 3 dB. No a więc mamy tutaj wzmocnienie jakby wielkości mierzonej. No i to odcięcie następuje tu dla 775 kHz, a gdyby iść dalej po charakterystyce i szukać minus 3 dB, to jest to bardzo wysoko dla ponad 3,5 MHz. Natomiast jeżeli chodzi o Siglent, dosyć płaska charakterystyka, częstotliwość 3 dB, 1,9 MHz. A więc najwęższe pasmo ma Keysight, później bym powiedział no ten, tak, te plus 3 dB i najszersze pasmo Siglent, prawie 2 MHz. Wracając do obsługi tych multimetrów, tutaj mamy wybór zakresu, wszędzie jest bardzo podobnie. Dalej, wybór czasu całkowania, czyli NPLC bądź Aperture. O tym zrobiłem osobny film. Nie chcę teraz mówić, czym ten parametr jest, tylko wspomnę, że on określa nam krotność czasu całkowania przetwornika całkującego, który jest użyty w tych multimetrach. Ważne jest w tej chwili to, żebyście wiedzieli, że im większa wartość PLC, tym czas pomiaru jest dłuższy, ale wynik ma wysoką rozdzielczość i trwa długo. Jeżeli ja będę zmniejszał to PLC czy NPLC, zwróćcie uwagę, wynik jest odświeżany coraz częściej, bo ten czas całkowania jest coraz krótszy, ale tracimy rozdzielczość, dlatego że te ostatnie cyfry już tutaj są zupełnie niewiarygodne. A więc ja często będę się odnosił do tego parametru. Proszę pamiętać, że najdokładniej mierzymy najdokładniej i z największą rozdzielczością dla dużych wartości tego parametru. I tu jest to podane wprost w Siglencie i w Keysightie, wyrażone jako PLC, tak jak to zazwyczaj rozumiemy. Natomiast tu w tym GW Insteku jest jakiś taki dziwny parametr, który producent sobie nazwał speed, prędkość, i jest on podany jakby w liczbie pomiarów na sekundę. No ja bym to tak interpretował. 5 na sekundę, 20, 50, 400 do 10 tysięcy pomiarów na sekundę, ale te liczby, uwierzcie mi, że one nie odpowiadają faktycznej prędkości pomiaru. To tak nie jest, co za chwilę Wam pokażę. Jest w instrukcji jakaś tabelka, gdzie jest przeliczana ta prędkość na niby właśnie NPLC, ale to też tam nie jest do końca dobrze chyba podane. A więc
Nie wiem, po co to producent tak zrobił. Więcej na temat czasu całkowania oraz wyniki pomiarowe związane z tłumieniem składowych harmonicznych o częstotliwości 50 Hz i wielokrotności tej częstotliwości przez badane multimetry będzie dostępnych na portalu Patronite dla osób wspierających kanał. Dobrze, co dalej tutaj mamy? Auto Zero w każdym multimetrze można sobie włączyć bądź wyłączyć, tutaj i tu. Auto Zero, czyli o co tutaj chodzi? To znaczy, że po każdym, jeżeli Auto Zero jest włączone, to po każdym pomiarze wejście multimetru jest jakby dołączane do potencjału 0, jest wykonywany pomiar i na tej podstawie jest określane napięcie offsetu. I w kolejnym pomiarze to napięcie offsetu jest odejmowane od wyniku pomiarowego dla naszego badanego, na przykład napięcia. No to ma służyć przede wszystkim temu, żeby zwiększyć dokładność, tak? Jeżeli pojawi się jakiś offset, no to on zostanie tutaj w ten sposób wyeliminowany. Dalej, zmiana impedancji wejściowej, 10 mega albo auto, wtedy przechodzimy tutaj na 10 gigaohmów. Podobnie jest tu. No i jakiś DCV ratio, czyli takie pomiary względne można sobie tutaj również uruchomić. No, popatrzmy sobie teraz dalej na display tu i tu. I co te multimetry nam tutaj oferują? Wynik może być wyświetlany jako liczba, może być wyświetlany jako liczba z bar grafem, tak, w każdym przypadku. Może być wyświetlany trend chart, tak, czyli taka historia pomiarów w czasie. Proszę bardzo, ja teraz musiałbym tu zmienić wartość napięcia na moim kalibratorze, żebyśmy tutaj coś zobaczyli. Natomiast proszę bardzo, no widać, że te skoki napięcia, które robiłem na kalibratorze, widać je tutaj teraz jakby w funkcji czasu, więc taka wizualizacja. Co dodatkowo możemy sobie wyświetlić? Histogram. Zobaczcie, tu muszę escape'em wyjść. Histogram mierzonych wartości, tak, czyli rozkład wartości, no i procentowo tutaj jest podane, ile wartości w danym przedziale nam się mieści, a więc jeżeli wykonujemy takie długotrwałe pomiary, no to się przydaje. Ja właśnie korzystając z tego histogramu, między innymi ze statystyki, wykonywałem te pomiary rezystorów, obserwując, jakie są rozrzuty. I co dalej tutaj mamy? Funkcje matematyczne, mniej lub bardziej rozbudowane dla tych multimetrów. Chyba najbardziej rozbudowane są dla tego Keysight'a. Tutaj od razu zwrócę uwagę, że jest coś takiego jak smoothing filter, czyli taka średnia ruchoma po kolejnych pomiarach, a więc uśrednianie kilku wyników od 10 do 100 wyników może być uśredniane i dopiero ten wynik jest tutaj wyświetlany i odświeżany po kolejnym uśrednieniu. Coś, czego pozostałe multimetry nie mają, a co przydaje się, jeżeli mamy jakieś zakłócenia losowe, które chcemy w pomiarze wyeliminować. Co jeszcze mamy w tych menu? No, oczywiście statystykę w każdym z tych multimetrów. Proszę bardzo, minimalna wartość, maksymalna, średnia, odchylenie standardowe. Tu pokazuje nam, ile próbek zostało zarejestrowanych. To można sobie wyzerować. Popatrzcie, te menu Siglenta i Keysight'a są niemalże identyczne. Takie same rozwiązania tutaj są zastosowane jak tu. No, ten Siglent jest kopią pod tym względem Keysight'a. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy oprócz statystyki. No oczywiście pomiary wyrażone w decybelach albo dBm-ach. Tutaj jest to w tym miejscu, tak,
proszę bardzo. Tutaj też dB, dBm, tak. Co dalej jeszcze? No jakieś pomiary po prostu względne, tu procentowe. Tutaj tego chyba nie ma. Te dwa multimetry dodatkowo mają coś takiego jak MXB, taki tryb. To jest użyteczne, jeżeli stosujemy jakieś czujniki zewnętrzne o charakterystyce liniowej, no nie wiem, do pomiaru położenia kątowego, jakieś czujniki ciśnienia, cokolwiek, to tu mogę wprowadzić, popatrzcie, parametry charakterystyki statycznej takiego czujnika i multimetr automatycznie przelicza mi mierzone na przykład napięcie czy rezystancję, cokolwiek, na faktycznie tą wielkość mierzoną, którą ten czujnik mierzy, no nie wiem, tak jak mówię, położenie kątowe czy cokolwiek innego. Nawet można sobie tutaj zdefiniować jednostki w przypadku tego Keysighta, no i dostajemy na przykład wynik, nie wiem, w stopniach Celsjusza, w milimetrach, czy tam w paskalach, tak, jeżeli mam czujnik ciśnienia. Bardzo fajna funkcja. Tutaj tego nie mamy. Każdy z tych multimetrów ma coś takiego jak limits. Tutaj to się nazywa compare, tutaj jako limits. A więc możemy ustawić sobie progi, dla których będzie zgłaszany jakby alert, tak? Że na przykład wartość napięcia przekroczyła jakiś próg, mieści się pomiędzy progami, wtedy jest OK, albo przekracza drugi próg graniczny. Więc wszystkie to mają. Można sobie to chyba, przechodząc na display jako trend, zobrazować właśnie te granice, tak? Te czerwone obszary, no wtedy jest zgłaszany jakby tutaj alert, że jest na przykład przekroczenie dla pomiaru. No więc jak widzicie, bardzo rozbudowane opcje matematyczne, najbardziej chyba w tym Keysightie, które umożliwiają nam tutaj realizowanie bardzo wielu zaawansowanych pomiarów, pełna statystyka, histogramy, analiza wielu wyników pomiarowych już na samym multimetrze, bez konieczności wysyłania danych do komputera, bez konieczności notowania tych wyników i dalszej obróbki. Wszystko mamy tutaj jakby zrealizowane w multimetrach. Popatrzcie, nagrywam już jakiś czas. Kalibrator się nagrzał, przyrządy też. Brakuje, nic nie brakuje. 1 V do 1 mikrowolta. Idealna referencja, jeśli chodzi o ten Meratronic. To też pokazuje, że ten troszkę zawyża. Wiem, że ten film jest już długi, ale przed nami jeszcze kilka ciekawych pomiarów i funkcji tych multimetrów. Między innymi sprawdzę częstotliwość wykonywanych pomiarów i zweryfikuję, czy zgadza się to ze specyfikacją producenta. Tego nie znajdziecie nigdzie w internecie. Tymczasem dla rozluźnienia mały powrót do przeszłości. GPIB, czyli General Purpose Interface Bus, znany też jako IEEE 488, to interfejs zaprojektowany w latach 60. przez Hewlett-Packard. Służył on do łączenia w jeden ekosystem aparatury pomiarowej, sterowników i komputerów, co umożliwiało zdalną kontrolę nad systemem pomiarowym. GPIB jest 8-bitowym interfejsem równoległym przeznaczonym do łączenia do 15 urządzeń na łącznej długości kabla do 20 metrów. Zastosowanie aktywnych ekspanderów umożliwiało teoretycznie na podłączenie do 31 urządzeń. Standard IEEE 488 definiował warstwę sprzętową i protokół wymiany danych, jednak nie było standardu składni komend do sterowania aparaturą pomiarową. Z tego powodu w 1990 roku Hewlett-Packard opracował SCPI, czyli Standard Commands for Programmable Instruments, standard definiujący składnie i komendy przeznaczone do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi. SCPI nie jest jednak przywiązane do konkretnego interfejsu. W dzisiejszych czasach SCPI
jest wykorzystywane do programowania przyrządów przez USB czy LAN. GPIB natomiast nadal jest wykorzystywany, jednak coraz częściej mówi się, że nadciąga jego era schyłkowa. Złącze GPIB jest coraz częściej opcjonalne we współczesnych przyrządach pomiarowych. Teraz powróćmy do naszych multimetrów. Zachęcam Was do zostawienia komentarza pod filmem, szczególnie jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania związane z tymi urządzeniami. Dobrze, słuchajcie, zweryfikujmy sobie teraz pomiarowo liczbę wykonywanych pomiarów na sekundę względem deklaracji producenta dla każdego z tych multimetrów. Mam oscyloskop, który podpiąłem do wyjścia VM Out, tak? Chyba tak to się nazywa, VM Comp, czyli Multimeter Complete, gdzie on wystawia stan wysoki po każdym zakończonym pomiarze. Czyli liczba tych impulsów na sekundę dla danego ustawienia mówi mi o tym, ile pomiarów jest faktycznie wykonywanych. I ja zrobię taki eksperyment dla dwóch wartości NPLC, dla wartości 1, gdzie mamy względnie wolne pomiary, i dla możliwie najmniejszej wartości, czyli najszybszych jakby pomiarów, i zobaczymy, jak będzie zmieniać się częstotliwość tutaj tego sygnału. Zrobię to dla każdego multimetru. Zacznę od tego Siglenta. Będę jeszcze badał wpływ tego automatycznego zerowania na częstotliwość pomiarów, bo to również ma wpływ. Jak pamiętacie, na początku powiedziałem, że to auto zero polega na tym, że wyjście po każdym pomiarze jest dołączane do potencjału 0, jest mierzony jakby offset i ten offset jest odejmowany od następnego pomiaru, a więc to musi trwać i niewątpliwie będzie miało wpływ na szybkość pomiaru. Na razie mam jeden PLC, auto zero włączone, Siglent. I popatrzmy, ja zrobię powiększenie może tutaj. Te impulsy są bardzo wąskie. Popatrzcie, tak wygląda pojedynczy impuls. No, ale żeby zmierzyć częstotliwość, ja muszę ich sobie wyświetlić tu troszkę więcej, więc one są słabo widoczne. Dajmy sobie measure i włączę licznik na kanale pierwszym. I co my tutaj mamy? PLC 1, auto 0 włączone, mamy 22 pomiary na sekundę. Jeżeli wyłączę auto 0 off, to ta częstotliwość wzrasta do 50 Hz, 50 pomiarów na sekundę, a więc dokładnie tyle, ile powinno być przy PLC 1, bo 1 oznacza czas całkowania 20 milisekund, czyli częstotliwość 50 Hz. A więc wszystko się tutaj zgadza. Natomiast popatrzcie, że te impulsy, nie wiem czy to widzicie, one się pojawiają nieregularnie. To nie jest próbkowanie zawsze jakby z takim samym okresem 20 milisekund. To się tutaj zmienia. Średnio jest te 50 impulsów, ale one są niestabilne. To się będzie objawiać tym, że jeżeli będziemy sobie te wyniki logować do pliku, na przykład na pamięć USB, to wektor czasu nie będzie miał jakby jednorodnego próbkowania, tylko w różnych chwilach czasu te wyniki będą zapisywane. No więc tak to jest w Siglencie. No dobrze, a zobaczmy, co się stanie, jak dam tutaj minimalne PLC, czyli maksymalna w tej chwili częstość pracy. Włączmy sobie znowu auto 0. Popatrzcie, tutaj w ogóle jakby widać takie pakiety impulsów, czyli to w ogóle nie jest regularne w tej chwili próbkowanie, tylko jakby jest wykonywana seria pomiarów, potem jest przerwa, znowu seria, przerwa. No, ciekawe, czy to jest związane z tym auto 0, zaraz to sprawdzimy. Natomiast w takim ustawieniu mamy 770, 780, no to się zmienia, wyników na sekundę, czyli taka w tym trybie jest maksymalna wartość. Jeżeli wyłączę autozerowanie, popatrzcie, 2,8 kHz, ale też mamy jakieś takie przerwy, jakiś taki czas martwy, popatrzcie, kiedy on nie wykonuje w ogóle pomiarów. Widać to wyraźnie. No, ciekawe, z czym to jest
związane. W każdym razie no, maksimum mogę tu uzyskać 2,8 kHz. Nie wiem skąd w instrukcji producent napisał 150 pomiarów na sekundę. Dobrze, teraz zobaczmy jak będzie dla GW Insteka. GW Instek to speed ustawione na 50 razy na sekundę, co odpowiada mniej więcej NPLC równemu 1, auto 0 włączone i mamy 23, prawie 24 Hz. Jeżeli wyłączę auto 0, rośnie nam ta częstotliwość do 48,7 Hz. A więc no powiedzmy dla tych małych NPLC wszystko zgodnie z teorią. Włączę auto 0 i teraz ustawię to speed na 10 tysięcy pomiarów na sekundę. No tak by wynikało z interpretacji tego speeda. I popatrzcie, z włączonym auto 0 mam 441 pomiarów na sekundę. Jeżeli wyłączę auto 0, rośnie mi to do prawie 5 kHz. I to jest maksimum. Ja nie wiem skąd dlaczego producent to nazywa 10 tysięcy pomiarów na sekundę. To jest maksimum 5 kHz bez autozerowania. Tutaj widać, że ten sygnał jest dużo bardziej stabilny. Popatrzcie, czy to jest z auto 0, czy nie. Nie ma takiej sytuacji jak w Siglencie. Bardzo ładnie, stabilnie próbkuje i ten okres próbkowania jest tutaj bardzo stabilny. No to zobaczmy jeszcze na Keysight'a. I proszę bardzo, Keysight NPLC równe 1, auto 0 włączone, 25 prawie Hz. Tutaj skacze, ale ja to zmierzyłem dokładnie, 25 Hz. Jeżeli auto 0 wyłączę, to mamy prawie równo 50 Hz, a więc dokładnie tyle, ile wynika z ustawionego czasu całkowania. Jeżeli teraz NPLC dam sobie tutaj minimalne z włączonym auto 0, popatrzmy, no to mam tu częstotliwość 2 kHz, 2000 próbek na sekundę jest w stanie pobrać. Jeżeli auto 0 wyłączę, to mamy 5,5 kHz. Popatrzcie, jak stabilne próbkowanie, nic tutaj nie skacze, a więc to, na czym nam zależy, no czego niestety nie mamy w Siglencie. Stąd też, jeżeli będziemy sobie zapisywać do pliku, czy przesyłać dane do komputera, one będą bardzo równomiernie spróbkowane, a czas tego próbkowania, znaczy czas pomiędzy pomiarami zależy od PLC. Kolejna funkcja, którą posiadają wszystkie te multimetry, to jest możliwość wykonywania drugiego pomiaru i wyświetlania dwóch wielkości na ekranie. Mamy to tutaj jako second measurement. No i teraz, będąc na zakresie DC, jak widzicie, ja teraz doprowadziłem sobie tu sygnał z generatora o składowej stałej 1 V i wartości skutecznej 2 V sinus. Mogę włączyć drugi pomiar. Popatrzcie, ten jest realizowany na bieżąco i ten jest co jakiś czas odświeżany. Ten drugi pomiar w przypadku tego multimetru jest wykonywany mniej więcej raz na chyba 3-4 sekundy, a więc ta częstość tu jest zdecydowanie mniejsza niż dla głównego pomiaru, no ale jest. No i tutaj w zależności od wielkości mierzonych mamy różne możliwości, różne konfiguracje wyświetlania tych mierzonych wielkości. Tu jak widzicie mam DC oraz AC. Mogę wybrać jeszcze peak, czyli wartość jakby międzyszczytowa, podaje mi maksimum, minimum, peak to peak. No tu jest jeszcze takie jak premath, ale o tym może powiem więcej przy recenzji już tego multimetru. Nie ma tu akurat ten Keysight możliwości jako drugi pomiar ustawić prąd. Jakkolwiek oczywiście można sobie poradzić, dokładając po prostu rezystor jednoohmowy tutaj i no, troszkę go w ten sposób jakby oszukać. Natomiast podobne funkcje plus możliwość pomiaru prądu mają te dwa
multimetry i zaraz Wam to pokażę. Dobrze, zobaczmy sobie ten drugi pomiar tu, pomiar prądu. Patrzcie, mam tutaj taki rezystor mocy jednoohmowy i połączyłem układ według schematu, który widzicie teraz na ekranie. No i na przykładzie tego multimetru spróbujmy te pomiary zrealizować. Tutaj włączam drugi pomiar jako DCE. Proszę bardzo, bo mam prąd stały i mam on i mam jednocześnie pomiar napięcia i pomiar prądu. Prąd jest ze znakiem minus ze względu na konfigurację połączeń i odwrotną polaryzację. To należy jakby zignorować w tym momencie. Czyli napięcie, prąd jednocześnie. On tutaj jeszcze liczy nam moc. Również ze znakiem minus, no ale to ignorujemy. 15 setnych wata. Wszystkie multimetry umożliwiają zapisanie danych pomiarowych do pliku na pamięci USB, jakkolwiek instrukcja Siglenta milczy na ten temat. Brak dokumentacji, brak możliwości określenia, które pomiary mają być zapisane oraz nierównomierne próbkowanie w Siglencie powoduje, że dla mnie ta opcja jest bezużyteczna. Dużo lepiej wygląda to w Keysightie i GW Insteku. W tym ostatnim możemy wybrać, czy zapisane mają być wszystkie zgromadzone w pamięci wyniki pomiarowe, czy tylko te, które są widoczne w oknie Trend Chart. Co ciekawe, GW Instek do pliku zapisuje wyniki zawsze co 1 sekundę, bez względu na wartość czasu całkowania NPLC. Jest to duża wada tego rozwiązania. Niewątpliwie największą kontrolę nad procesem zapisu danych do pliku mamy w Keysightie. Po pierwsze, próbki są zapisywane z częstością wynikającą z ustawionego NPLC. Po drugie, można precyzyjnie ustawić horyzont czasowy zapisywanych pomiarów. Można nawet wybrać, jaki separator ma być użyty, spacja, przecinek, średnik, do separacji kolumn w pliku CSV. Pod względem akwizycji sygnału jest to najbardziej rozbudowana funkcjonalność ze wszystkich multimetrów. Teraz coś, co ma tylko Keysight, czyli tak zwany tryb Digitalize, czyli digitalizowania mierzonego sygnału. I popatrzcie, on tu umożliwia w tym trybie wykonanie pomiarów z częstotliwością do 50 000 pomiarów na sekundę. Tutaj sobie podaję sample rate, tutaj czas obserwacji, tutaj mamy jeszcze ustawienia triggera, zostawmy mu automatycznie. Czas obserwacji dajmy sobie mniej, bo ja teraz ustawiłem sobie tutaj sinus 50 Hz, a więc dajmy mu 100 milisekund, ale jeszcze zanim może, to przejdźmy sobie tu i dajmy sobie trend chart, tak żeby zobaczyć to, ten efekt. Digitalized, dobrze, 1/10, 50, proszę bardzo, run. Został wykonany ten pomiar. I popatrzcie, mam tutaj 100 milisekund spróbkowane z maksymalną częstotliwością 50 kHz. To jest mój doprowadzony sinus. A więc można powiedzieć, że funkcja no trochę jak w oscyloskopie, tak? Mam tutaj oscyloskop o paśmie 50 kHz. No dajmy sobie teraz sinus 1 kHz. Wróćmy sobie tak tu. Skrócę ten czas obserwacji 10 milisekund. Proszę bardzo, sinus 1 kHz, pięknie spróbkowany. Tutaj sobie mogę go powiększać. Tak, mogę jakieś pomiary kursorami nawet wykonywać. Proszę bardzo, bardzo wiele możliwości podobnych do oscyloskopu. Wróćmy tu, dajmy sobie, no nie wiem, 5 kHz, jeszcze szybki test. No, tutaj powinienem ten czas zmniejszyć. Proszę bardzo, 5 kHz, tak? No, już jak dam 10 kHz, to pewnie nie będzie to tak ładnie wyglądało. Spróbujmy mu tutaj dać mniejszy czas.
tu już się nie da. Lepiej to będzie widać na komputerze, no ale tu już dochodzimy do granicy, tak? No 10 kHz próbkowanie, 50 kHz, a więc niebezpieczeństwo aliasingu, mało próbek, ale da się. Dwa słowa na temat obsługi multimetrów z poziomu komputera. Najmniej problemów z konfiguracją takiego połączenia miałem z Keysight'em, niezależnie czy używałem połączenia przez USB czy LAN. Multimetr oferuje serwer sieciowy, a więc jest możliwość sterowania z poziomu przeglądarki www. Są tu trzy opcje: HTML5, Use Instrument IO oraz Applet Java. Instrument IO umożliwia wysyłanie do multimetru komend SCPI i odczytywanie jego odpowiedzi. HTML5 to wirtualny przyrząd pomiarowy umożliwiający sterowanie multimetru z poziomu komputera. Po drugie, Keysight oferuje dedykowane oprogramowanie do sterowania całą rodziną przyrządów pomiarowych. Mamy tu więc bogate możliwości, jeśli chodzi o kontrolowanie rozbudowanych systemów, w skład których wchodzą generatory, oscyloskopy czy multimetry. Dla tych ostatnich mamy pełną kontrolę nad pracą przyrządu oraz możliwość akwizycji danych pomiarowych i ich zapis do pliku. Z poziomu aplikacji wygodna jest obsługa trybu Digitalized. Przypomina to trochę wirtualny oscyloskop o częstotliwości próbkowania 50 kHz. Mamy tu nawet do dyspozycji kursory i możliwość wykonywania dodatkowych pomiarów. Najwięcej problemów z podłączeniem do komputera miałem przy GW Insteku. W zasadzie nie udało mi się tego zrobić. Straciłem na to ponad pół dnia, przeczytałem wiele stron nieczytelnej instrukcji, reinstalowałem sterowniki, a multimetr i tak nie był widziany ani z poziomu przeglądarki, ani dedykowanego oprogramowania, o którym zresztą nie ma wzmianki w manualu. W końcu na trudno dostępnej stronie producenta znalazłem pewne informacje, które jednak nie pomogły w konfiguracji i ani serwer www, ani aplikacja nie zadziałały. Multimetr był widoczny z poziomu systemu operacyjnego, jednak milczał jak zaklęty. Po niemal całym dniu prób dogadywania się z GW Instekiem poddałem się. Siglent nie oferuje podglądu pomiarów przez interfejs webowy, a przynajmniej nie ma takiej informacji w instrukcji obsługi. Można za to wykorzystać dedykowane oprogramowanie EasyDMM. Program umożliwia odczyt wyników pomiarowych, zapisywanie ich do pliku, podgląd w postaci tabeli, wykresu, statystykę pomiarów i inne. Oczywiście wszystkie multimetry umożliwiają sterowanie za pomocą komend SCPI. Udało mi się to przetestować dla Keysighta i Siglenta z poziomu MATLABa. GW Instek odmawiał współpracy. Są to więc przyrządy w pełni programowalne. Można w danym środowisku programistycznym napisać własny program sterujący i odczytujący dane pomiarowe. Tej cechy większość tańszych multimetrów przenośnych nie posiada. Testowałem te przyrządy przez kilka tygodni i bardzo dziękuję firmom, które mi je wypożyczyły, za cierpliwość, bo wziąłem sobie na głowę naprawdę dużo i przetestowanie tych trzech multimetrów jednocześnie było sporym wyzwaniem. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie, praca z tego typu multimetrami. Moje wrażenia są pozytywne, jakkolwiek, jak widzicie, no, występują tutaj jednak pewne różnice, nazwijmy to, klas tych przyrządów. Jednak jeśli chodzi o Siglenta, wiele rzeczy jest tam niedopowiedzianych. Są tam pewne wątpliwości, chociażby co do próbkowania, częstości wykonywania pomiarów. Ta instrukcja też nie jest jakby tak rozwinięta na przykład jak w Keysightie, więc no, widać te różnice. Z kolei GW Instek dla mnie troszkę nieintuicyjna obsługa, ten ekran no, taki jaki jest, z nadmiarowymi informacjami. No i fatalna według mnie instrukcja obsługi, która co prawda zawiera dużo informacji, ale jest tak skonstruowana, że szerokość akapitu jest na pół strony. W związku z tym liczy ona bardzo wiele stron informacji no, podanych w taki sposób, że trudno się to czyta. Co więcej, wydaje mi się, że niektóre akapity, stwierdzenia są wprost przekopiowane z instrukcji Keysighta.
Chociaż oczywiście może być też odwrotnie, że Keysight kopiuje od GW Insteka, ale 1 do 1 pewne rzeczy są tutaj identyczne. No i w końcu Keysight. Tutaj, jeśli chodzi o obsługę, czy to przez sieć LAN, czy taką obsługę z klawiatury, intuicyjność pomiaru, przede wszystkim bogata dokumentacja, no to wszystko robi tutaj świetne wrażenie. Nie miałem żadnych problemów z tym przyrządem, on działa dokładnie tak, jak to powinno być. Co więcej, oprócz instrukcji, która zawiera dużo dodatkowych informacji niż tylko samą jakby obsługę przyrządu, oprócz tej instrukcji jest mnóstwo materiałów w sieci, bardzo duże wsparcie tutaj ze strony producenta i naprawdę dużo można się tutaj z tej bazy wiedzy dowiedzieć. Nie będę rozstrzygał, który multimetr wybrać, tak? Pokazałem Wam ich cechy. Niewątpliwie każdy jest godny uwagi, no z tymi zastrzeżeniami, o których mówiłem przed chwilą. W przyszłości planuję również zrobić filmy osobno, nie wiem czy o wszystkich, ale przynajmniej o Keysightie i GW Insteku, więc proszę piszcie w komentarzach swoje pytania, jeżeli chcecie tutaj jakiejś bardziej szczegółowej analizy. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem.